15-lecie ligi to sezon wyjątkowy z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim to celebrowanie 15 lat ciężkiej pracy i promocji tego sportu w Polsce i za granicami naszego państwa. Promowania w najróżniejszych miejscach, nie tylko na torach, ale także na lokacjach domyślnie niestworzonych do profesjonalnego driftingu. Rundy uliczne mają swoje miejsce w kalendarzu ligi od bardzo wielu lat. Tym samym 3 lata temu po raz pierwszy liga zawitała do pięknego miasta Kiecz. Powiedzieć, że drifting został tam ciepło przyjęty, to jak nie powiedzieć nic. To są te 3 wyjątkowe dni, kiedy ulice zmieniają się w trasę, a całe miasto żyje zawodami razem z nami. Rafał Bogusz, kolejną wodę i Z roku na rok impreza w Kietrzu nabiera na sile. W tym sezonie cały rynek miasta i okolice zmieniły się w przestrzeń, gdzie mogliśmy podziwiać dziesiątki atrakcji. Liczne budki i sklepiki, gdzie mogliśmy zjeść najróżniejsze potrawy, zakupić pamiątki z eventu, nabyć fajne zabawki dla swoich pociech. Kilka kroków dalej spore, wesołe miasteczko z licznymi atrakcjami, wystawę najróżniejszych samochodów. Kawałek dalej od rynku lądowisko, gdzie pojawiła się możliwość przelotu śmigłowcem nad eventem. Parada motocykli, go-karty do driftu, pole namiotowe, telebimy z transmisją, duża scena, gdzie co wieczór umilały nam czas różne gwiazdy, m.in. zespoły The Pox, Video, Emilia Franica, Baranowski, a na cały event ten był zupełnie za darmo. Bez dwóch zdań to kolejny rok, kiedy event przeskoczył rozmachem ten ubiegły. Klimatu dodaje lokalizacja serwisu. Jest on zupełnie w centrum rynku, gdzie właśnie dookoła dzieje się wszystko. Jednak wróćmy na moment do teorii. Czym jest trasa uliczna? To sztucznie wytyczona trasa rywalizacji, która determinuje na sędziach ustalenie dobrej do oceny i dającej satysfakcję kierowcom linii przejazdu, wpasowanej w odcinek uliczny, który domyślnie nie był projektowany do tego, tym samym wymagającym czegoś więcej niż umiejętności radzenia sobie na torach. Zdolność szybkiej adaptacji swego auta i oczywiście własnych umiejętności do niecodziennej trasy. Bardzo dobrze, lubię takie trasy, gdzie są blisko krawężniki, jest jasno wyznaczona granica trasy, a nie, że pachołki są 2 metry sezonu i żeby je przestrzelać. Nie, tu nie można się pomylić, trzeba jechać jak najbliżej krawężnika, ale nie można go dotknąć. Rok temu dobrze Ci się tutaj chyba jeździło, bo pamiętam, że chirurgicznie przeciąłeś baner i dojechałeś z nim do mety. Tak, dostałem nawet za tę nagrodę jako jakiś tam jeden z lepszych przejazdów. Ściągnęliśmy baner, przyczepił się do zderzaka i całą trasę pokonałem z banerem ze zderzakiem. W tym roku też mi się jeździ dobrze, jak na razie w wczorajszych treningach, tak jak patrzyłem, to byłem na krawędzi zony idealnie, więc jest dobrze. Chyba najwięcej pikanterii dodaje tutaj fakt braku marginesu błędu wyjazdu poza tor. Co prawda sędziowie odsuwają klipy i zony od krawężników tak, aby kierowca miał mały margines błędu. Jednak jest to wciąż mały margines. Brak totalnej kontroli nad samochodem może przejawiać się w problemach utrzymania auta na danej linii, a tam czekają krawężniki, które potrafią uszkodzić nie tylko felgę, ale i całe zawieszenie. Dodatkowo słupy, latarnie, znaki drogowe i bardzo dobrze znane w Kietrzu baloty. To właśnie one mają dbać o bezpieczeństwo i niwelować szkody wyjazdu poza margines błędu. Dodatkowo przechwytywać odłamki karoserii, które mogłyby trafić kibica i oczywiście mają zamortyzować uderzenie samochodu. Tak to właśnie wygląda. Legalny i bezpieczny drifting na ulicach. Niemałym zaskoczeniem była bądź co bądź skromna lista zgłoszeń na rundę w Kietrzu. Na liście widniało 34 nazwiska podzielone na 2 klasy, Pro i Masters. I oczywiście Szymon Bukowski, który dobrowolnie zgodził się na zaproszenie organizatorów pojawić się tam w swoim BMW i robić przejazdy, można powiedzieć kolokwialnie, for fun. Z tego na miejscu zameldowało się tylko 27 kierowców. To rekord tak niskiej frekwencji na rundzie Drift Open. Chociaż już teraz mogę Wam zdradzić, że nie wpłynęło to na poziom zawodów. Warunki pogodowe na rundę udały się w 110%. Nawet za bardzo. Przez 3 dni kierowcy i cała reszta przybyłych zmagali się z niesamowitymi upałami. Mega grzecznie, jest gorąco, jest mega gorąco, no generalnie w samochodzie mamy ukrop, nie mamy otwarty szyb, ja myślę, że 50-60 stopni. Jeżeli kiedykolwiek wydaje Wam się, że na zewnątrz jest gorąco, to proponuję wsiąść do auta przystosowanego do driftu.
Gigantyczne moce i cała specyfikacja samochodu, zwykle zaprojektowanego bez klimatyzacji, bo to zbędne kilogramy, a jak to się mówi, masa wrogiem przyspieszenia, to wszystko oddaje bardzo duże temperatury, które lądują w hermetycznie zamkniętej kabinie. Po raz pierwszy na liście zgłoszeń rundy w Kietrzu pojawił się Patryk Detmer. Pierwszy raz w Kietrzu, tak jest. Jak Ci się podoba runda, pomysł, zamysł? Powiem Ci, że pierwsze wrażenia są naprawdę mega pozytywne. Jeśli chodzi o trasę, to na początku pierwsze wjazdy to jak po inicjacji pierwszy zakręt jest taki, że nic nie widać za zakrętem. Ta długa zona, to było na początku takie coś, kurde, co to jest, nie? Ale po 2-3 przejazdach zacząłem się wjeżdżać. Wczorajsze treningi fajnie przebiegły. Z inicjacją miałem małe problemy z tego względu, że na początku mieliśmy za krótki dyfer. Nie mogłem się tam ani dwójką, ani trójką włożyć, był problem, ale po zmianie dyfra już opanowałem sytuację, jest już dobrze. Odpukać, teraz chciałbym trochę pary poszlifować, żeby zobaczyć z czym to się je. Blanka Turska rundę w Kietrzu rozpoczęła dosyć pechowo. Nawet jednego pełnego nie zrobiłam. Pierwszy przejazd to był taki, że musiałam zobaczyć, jak w ogóle chodzą biegi, bo mamy nową skrzynię biegów i przyznam szczerze, jestem zachwycona i miałam, z tyłu głowy, trzeba wbić trójkę, puścić trochę obroty, bo oczywiście całe życie rozwalona skrzynia i tu nagle wchodzi takie pyk, pyk, to było zaskoczenie, to było super. Natomiast zaczął spadać nam pasek od całego sprzętu i wspomaganie przestało działać, było to dość niebezpieczne, dlatego musiałam jeździć bardzo asykuracyjnie. No i nie zrobiłam żadnego przejazdu, tak? Takiego pełnego. Ale zaczynasz sezon, wracasz, no nie? Bo... Wracam, to jest tak, że ten samochód był strojony w środę. Jeszcze wczoraj zmienialiśmy olej po strojeniu. Także to jest wszystko świeże. Jeszcze nie miałam okazji się przejechać Frankensteinem w tej konfiguracji. Podobnie druga z pań obecnych na rundzie, Karolina Pidaczyk, która też borykała się z małą, aczkolwiek bardzo znaczącą awarią. Straciłam hamulce, więc głupie wrażenie, jak starasz się delikatnie podciąć samochód, a tu się nic nie dzieje. Mało jest manewru i miejsca do tego, żeby ratować samochód, ale się udało. I na szczęście niczym złym się to nie skończyło, ale straciłam kompletnie hamulce i tak głupio się trochę jedzie po tej trasie, zwłaszcza, że jednak takie korygowanie tej trasy i ustawianie i czasami trochę zhamowywanie tego auta bardzo się przydaje. Stąd naprawiamy i jedziemy dalej. Podczas sobotnich porannych treningów dosyć mocną stłuczkę tuż przed linią mety zaliczył Damian Andrzejewski oraz Artur Hawrylenko. Co się stało, Damian? Co się stało? Może troszkę za bardzo poszłem ogniem, ale widziałem, że już blisko, że tak powiem, była belka. Automatycznie dodałem gazu, żeby wjechać na ten krawędzik, tak? No wiadomo, jedynie to mnie ratowało. Nie sądziłem, że kolega z tyłu jest tak blisko i się, że tak powiem, wklei we mnie, tak? Automatycznie ściągnął auto, dociągając w przód, no i cała historia. Szkody duże? No jak to, bym powiedział, nie za wielkie, jak na taką kolizję. Krótka lista zgłoszeń miała pewne plusy. Zawodnicy mieli okazję rekordowo wyjeździć się na trasie i tym samym wielu z nich opanowało ją niemalże do perfekcji przed zbliżającymi się kwalifikacjami. Rundy uliczne to nie tylko wyzwania dla zawodników. Kiedy na torach dużo łatwiej spiąć całą logistykę podpięcia zasilania, ułożyć odpowiednio kamery live i tym samym także przeciągnąć całe niezbędne okablowanie, to na rundach ulicznych zadanie jest dużo trudniejsze. Jednak równoważy to wiele innych czynników, m.in. rozgłos takich eventów i zainteresowanie wielu mediów. Poza tym wcześniej wspomniany park serwisowy pozwala kibicom żyć z zawodnikami podczas całego przebiegu zawodów. Także widzieć na własne oczy, czym są tak zwane 10-minutowe naprawy podczas kwalifikacji lub samych zawodów.
Niedziela, dzień zawodów. W Kietrzu zameldowało się kilku zawodników, którzy mieli okazję już tutaj być podczas poprzednich edycji tego eventu i chętnie powracają po raz kolejny. To jest moja trzecia wizyta w Kietrzu, poprzednie dwie jeździłem 30, a pierwsza wizyta moja to jest w Kietrzu 1, więc jest to duża nowość dla mnie. Całkiem inaczej się prowadzi, inaczej się czuję na tej trasie, ale póki co no, jestem zadowolony. A jaki masz stosunek do rund ulicznych? To jest twój konik, coś co tolerujesz, lubisz, nie lubisz? Znaczy generalnie lubię każdą rundę, a takie rundy w szczególności pod względem dużej liczby kibiców, którzy przychodzą, którzy mają blisko, lokalnych osób, które mogą po prostu przyjść sobie piechotką i popatrzeć na coś nowego. A społeczność w Kietrzu? Ludzie? Bardzo pozytywnie. No i naprawdę jedni z lepszych kibiców podchodzą, słychać ich w samochodzie, zbieram autografy. No jestem bardzo pozytywny. Tak, moja druga wizyta w Kietrzu. Tak, uwielbiam przyjeżdżać do Kieszcza i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia runda w tym mieście. Atmosfera, street, krawężniki. To lubię. Damian Witek, pomimo wielu pocałunków o baloty, ciągle stawał na starcie i był w gotowości do dalszej rywalizacji. Jest bardzo ciepło, przerąbane, nie? Od piątku, sobota i dzisiaj tak samo smaży niemiłosiernie, nie? Temperatury w kabinie? Na pewno wysokie, nie mam termometra, ale na pewno wysokie, nie? Jesteś po raz pierwszy w Kietrzu, tak? Kietrze tak, jestem po raz Jak Ci się pierwszy. podoba specyfikacja tej rundy? Bo widzę, że chrzciłeś już tył auta. No piątek 3 razy chłopaki mi tył składali. Wygląda jak wygląda, na 4 z plusem. Salonowy nie będzie, nie? Powiem Ci tak, na początku nie mogłem się wjeździć, nie? Ale później poszło, nie? Specyficzna jest, na pewno jest specyficzna, ale to w miarę się podoba. No. Jeszcze dzisiaj auto żyje, także jest dobrze. Jak Ci się jeździ Nissanem w porównaniu do BM-ki? Powiem Ci, przyzwyczajam się jeszcze, cały czas się przyzwyczajam, nie? Z zawodów na zawody, z treningu na treningu jest mały progres, mam nadzieję, także koledzy też mówią, że coraz lepiej to idzie, nie? Powiem po pełnym sezonie, na razie jeszcze to jest... Także Paweł Malik borykał się z pewną awarią. Przede wszystkim widzę, że jest grzebane coś pod autem. Co się stało? Po 4 lata skrzynia padła. Także i tak wielki szansy dla niej. I co, szybka wymiana i masz ochotę coś tam 20 ugrać. minut chłopaki zdążyli zdjąć, także myślę, że 25 założą i dalej. Jak się czujesz w Kietrzu? Wiesz co, w tamtym roku się czułem lepiej, bo nie rozwaliłem auta. W tym roku rozwaliłem auto, ale jest bardzo fajnie. Jest mega fajnie. No jest atmosfera ogólnie tutaj fajna, tak? Ludzie podchodzą, autograf zbierają, no jest fajnie. Dobra, fajnie. Jest plan coś ugrać, czy przyjeżdżasz bardziej for fun? Wiesz, no po to się przyjeżdża, żeby tutaj wygrać, tak coś. Nie no, planujemy. Jeżeli nam się uda, to tak, nie? Będziemy dawać siebie. Auta do driftu nie lubią pał. Zbyt wysokie temperatury powodują lekką utratę mocy i przegrzanie wielu podzespołów. Nadszedł czas na pierwszy z znań głównych. Po paradzie dziesiątek pięknych motocykli ulicami miasta i ostatnim briefingu zawodników nadszedł czas na rywalizację klasy Pro. Podczas rywalizacji w klasie Pro niemałym zaskoczeniem był dosyć ostry wypadek Iwana Zubczuka. Dzwon podczas przejazdu by run, czyli takiego, gdzie zawodnik po prostu musi poprawnie przejechać trasę, udowadniając tym samym sprawność auta i gotowość do dalszej rywalizacji. Wystarczyła po prostu inicjacja driftu i dalszy przejazd już bez driftowania. Niestety historia pisze różne, często przykre scenariusze. Ostatecznie tak duża dawka treningu przełożyła się na bardzo wysoki poziom rywalizacji w klasie Pro. O czym wspomniałem w sumie wcześniej. Przejazd Pawła Malika oraz Rafała Barzyckiego potrafi wywołać ciarki na całym ciele. Jazda w imponującej odległości na tak trudnej i technicznej trasie. Co ostatecznie przełożyło się na tytuł Strongflex Best Battle, który powędrował do nich. Rywalizacja była bardzo zażarta. Ostatecznie na trzecim miejscu uplasował się 16-letni zawodnik z Czech Władimir Dołbek. Drugie miejsce zajął Patryk Detmer, pierwsze miejsce Rafał Bubu Barzycki. No tak jak widać, super wszystko, aż do momentu awarii. A ogólnie co, zadowolony całość? Taki był plan? Jestem zadowolony, ale mam niedosyt totalny, bo niestety, ale czułem, że ta para mogła być moja.
No taki jest drift. Czyli dobrze będziesz raczej rundę pierwszą wspominać. No będę super wspominał, zdecydowanie super. Pierwsze podium w tym sezonie. Pierwszy raz można powiedzieć, że samochód nam pozwolił tu dojechać, bo z uszczelką pod głowicą nie było problemu. No jedyne co, wał się ukręcił. Nie wiem jak, ale ukręcił się wał. Przyjeżdżałeś z taką myślą, że tak będzie? Przyjeżdżając tutaj wiedziałem, że jeździłem po ulicy, ale nigdy nie jeździłem 800-konnym samochodem po ulicy. Zaczęliśmy jeździć i okazało się, że wcale nie jest tak strasznie. Inni zawodnicy, tak jakby mówię wam, nie bójcie się, bo przyjechać tutaj, wczuć się w trasę, będziecie królami Kietrza. Trasa jest prosta, po prostu nie możecie fisiować. A ja uważam, że świetna runda, warto było wszystkich poświęceń, warto było wszystkich poprzednich rund, na których dostrajaliśmy furę, żeby teraz sprawować się świetnie. To pierwsze miejsce jest efektem naszej pracy zespołowej. Tu cały zespół na to zasłużył, ja tylko pojechałem. Trzyma się Margines, wykonali teraz zobaczę, odpali tutaj petardę ramowa, łapka przekładki, odjeżdża troszkę Marginowi, ale A zaraz po rywalizacji klasy Pro nadszedł czas na małą niespodziankę. Zaręczyny w akompaniamencie Karoliny Pilarczyk i jej Nissana. Jeszcze raz brawa, 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 brawa! Jeden z najpiękniejszych momentów w ich życiu. Fajnie jest móc wziąć w tym udział. Następnie, tuż przed prezentacją zawodników, młodzi kibice driftingowi mieli okazję zgarnąć trochę darmowych voucherów na przejazdy go-kartami do driftu. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Kolejny punkt harmonogramu to prezentacja zawodników klasy Masters i zwycięzców klasy Pro. Rywalizacja klasy Masters rozpoczęła się bardzo pechowo dla tak zwanego kietrzańskiego samuraja. To pseudonim Jacka Olejnika, który przyległ do niego po pierwszej rundzie w Kietrzu 3 lata temu. Tuż na pre-starcie spod maski wystrzeliły spore płomienie. Jacek musiał szybko uciekać z auta, a tuż przed przyjazdem straży w ruch poszło mnóstwo gaśnic z aut jego koleżanek i kolegów. To był moment, gdy czujność innych zawodników prawdopodobnie uratowała furę Jacka. Runda w Kietrzu prawie co roku pisze niesamowite historie. Zaraz po ugaszeniu auta Jacek i mechanicy zaczęli szybko szukać winowajcy i zaczęła się walka, aby spróbować skrzesić auto na dalszą część rywalizacji. Rywalizacja klasy Masters nie poszła już tak płynnie. Po 2 dniach dosyć spokojnej jazdy zawodnicy chcieli dać z siebie 110% i skutkowało to paroma dzwonami, m.in. w parze Oresta Michalczuka i Kamila Słodko-Sikory, Karoliny Pilarczyk i Łukasza Wilczka, podobnie w parze Blanki Turskiej i Kamila Sikory. Ostatecznie 3. miejsce w klasie Masters udało się zdobyć Kamilowi Sikorze. 2. miejsce padło łupem Karoliny Pilarczyk, a Piotr Peter Kozłowski 3. raz w tym sezonie sięgnął po 1. miejsce. Peter coraz mocniej udowadniał swój prym w walce o najwyższe laury sezonu 2023. Zawody 3. podium? Trójka! Niesamowite, nie? To nie wiem co powiedzieć. Dobrze się jeździło? Bardzo, ja lubię górskie, nie? I niebezpieczne. A jak podsumujesz Kietrz? Zawsze perfekcyjnie, zawsze ekstra. Super kierowcy, super publiczność, super media. Wszystko super! O, tak jak jest! Na sam koniec nadszedł czas na nowość. Liga, idąc w stronę widowiskowości i szukania ciągłych nowości w formule zawodów, postanowiła przetestować walkę o nowy tytuł Battle of Champions, czyli na sam koniec zwycięzca klasy Pro stacza walkę ze zwycięzcą klasy Masters. Pojedynek wyglądał naprawdę imponująco. Tym samym Rafał Barzycki udowodnił, że kroi się zawodnik gotowy walczyć z czołówką polskich kierowców, a tytuł Battle of Champions na stałe wpisze się w karty rywalizacji Drift Open. Decyzją sędziów wygrywa Piotr Peter Kozłowski. Rafał, jak dalej będzie tak jeździć na następny rok, zobaczycie go na 100% w klasie Masters. No i to jest wielka deklaracja od Bartka Kasprzyka. Zwycięzcą w klasie Pro po raz pierwszy, na miejscu pierwszym, Rafał Bubu Barzycki! Są gratulacje, jest wielka radość i jest puchar za pierwsze miejsce. Paweł Malik i Rafał Barzycki to była najlepsza para tych zawodów. Bez battle zapraszamy tutaj Pawła Malika.
Tym samym za nami półmetek sezonu. Klasyfikacje generalne na ten moment prezentują się w następujący sposób. Spoglądając na to, ile rzeczy może zmienić się jeszcze w walce o konkretne tytuły, zapowiada się bardzo interesująca walka w drugiej części sezonu Drift Open. W roli narratora był z Wami ponownie Krzysztof Klimek.